Hej moi kochani, witam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie, z tej strony Merlin i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zaktualizować pakiety w Waszym projekcie. A więc aby sprawdzić, czy w ogóle pakiety są nieaktualne, musimy uruchomić terminal. W tym wypadku ja sobie tutaj uruchomię terminal i wpisujemy polecenie npm outdated i wtedy to polecenie wyświetli nam wszystkie pakiety i ich wersje, które są nieaktualne. Widzimy, pakietów jest też więcej niż tutaj jest, ale tutaj nam pokazuje tylko te, które są nieaktualne. I widzimy, mamy aktualną wersję na przykład pakietu Chalk, jest to 5.2.0, to jest ta wersja, która jest zainstalowana, a najnowszą wersją, czyli tą, jest wersja 5.3.0. Mamy też wersję Wanted, czyli jeżeli zaktualizujemy paczuszkę, automatycznie zainstaluje nam tą wersję. I aby, słuchajcie, zainstalować aktualizację tej paczki, użyjemy polecenia npm update i teraz nazwa paczki, czyli Chalk, i teraz wpisując to polecenie zaktualizuje nam, słuchajcie, paczuszkę do wersji tej Wanted, czyli sobie użyjmy tego polecenia i jak widzimy, zainstalowało nam tutaj tą paczkę. Jeżeli sobie teraz damy npm outdated, zobaczymy, że Chalk zniknął. Problem, który się pojawił, jest to, że w pliku package.json nam tego tutaj nie zaktualizowało. W tym celu będziemy musieli ponownie użyć polecenia tego update Chalk, z tym, że dopisujemy flagę save, czyli że ma zapisać nam to w pliku package.json i normalnie użyjemy sobie tego i widzimy, zaktualizowało nam też package.json. Co możemy zrobić? Możemy od razu, słuchajcie, używać tego polecenia save, czyli na przykład tam mieliśmy też na liście wypisany discord.js, więc sobie zaktualizujmy tą paczuszkę discord.js i od razu zobaczycie, że nam tutaj zaktualizowało. Jeżeli teraz wpiszemy polecenie npm outdated, zobaczymy, że zostały nam tylko dwie paczki, które możemy zaktualizować. A więc aby zaktualizować, jeżeli chcemy zaktualizować w ogóle wszystkie paczki naraz, w tym celu wpisujemy polecenie npm update _save i zobaczycie, że od razu nam wszystkie zaktualizuje, czyli w tym wypadku zostały nam tylko i wyłącznie dwie paczuszki do aktualizacji i widzimy, nie ma już żadnego problemu. Cofnąłem sobie zmiany, aby pokazać Wam jeszcze inne ciekawe rzeczy. Inną ciekawą rzeczą jest to, że tutaj widzimy przed wersją paczuszki mamy tutaj taki dziubek do góry. Ten dziubek oznacza, że możemy zainstalować bez problemu, to znaczy bezpiecznie, wersję paczuszki z drobnymi zmianami. Drobne zmiany to są, słuchajcie, te zmiany, które są po pierwszym koробku, czyli pierwsze zmiany to są duże zmiany, takie, które kompletnie zmieniają na przykład wszystkie funkcje w danej paczuszce. To są drobne zmiany, a to są patche, czyli takie lekkie jakieś bugfixy, które naprawiają na przykład jakieś bardzo drobne błędy, które generalnie nie wpływają jakoś wielko na aplikację. I słuchajcie, ten dziubek oznacza, że jeżeli po prostu będziemy wpisywać polecenie update, to bez problemu zainstaluje nam się ta wersja. Tutaj jeżeli się ona by zmieniła, na przykład tym widzimy, tutaj mamy wersję drugą teraz, w sensie 5.2, a tu mamy 5.3, czyli ta trójka się tutaj, z dwójki się na trójkę zmieniło i bez problemu to się zainstaluje. Tak samo w następnych przypadkach mamy tak samo, ale jeżeli mielibyśmy breaking change, czyli tak zwana duża zmiana by była, czyli z 5 by się na 6 zmieniło, to wtedy się nam to tutaj nie zainstaluje i nawet jeżeli będzie tutaj pokazane jako latest, wtedy tutaj będzie 6 wypisana, a tutaj będzie ciągle 5, ponieważ nie będziemy mogli zaktualizować do wersji tej z breaking change. I co możemy jeszcze mieć? Możemy, słuchajcie, zamiast takiego dzióbka mieć znaczek tildy, tak mi się wydaje, takiej fali, nie wiem, czy tak w sumie mówię, więc wybaczcie. I on oznacza tyle, że wtedy ta wersja, czyli te drobne zmiany też nie mogą być zainstalowane, tylko i wyłącznie fixy, czyli jeżeli trzecia cyferka się zmienia, to wtedy ona może być zainstalowana, a wtedy ta nie. Czyli jeżeli mielibyśmy napisane to w taki sposób jak teraz i zobaczymy sobie akurat na ASCII table, nie będzie to działać, bo nie wymaga ona update'u. Ale zobaczmy sobie na przykład na Chalku. Chalk tutaj widzimy ma zmianę, jak sobie teraz zapiszemy, to w taki oto sposób i użyjemy polecenia npm outdated, zobaczymy, że Chalk się zmienił nam na żółto i current version jest 5.2.0, a wanted jest też wersja 5.2.0, mimo tego, że latest, czyli najnowsza wersja jest 5.3.0. Wszystko przez ten dziubek. Alternatywnie, co można zrobić? Można w ogóle też usunąć kompletnie ten znaczek,
tą falę i to będzie wtedy oznaczało, że nasz program wymaga konkretnie wersji 5.2 i żadna aktualizacja na tej paczuszce ma nie być przeprowadzona, czyli chcemy konkretnie mieć tą jedyną wersję, czyli wersję 5.2. I tak, słuchajcie, ja polecam Wam wszystkim zawsze mieć konkretną wersję, jeżeli na przykład robicie coś z poradników na YouTubie, to najlepiej zawsze nie mieć właśnie tego dzióbka, tylko po prostu konkretną wersję, tą, którą ma osoba, która Wam dany filmik przedstawia, bo wtedy macie pewność, że Wy macie tą samą wersję, co osoba, która robi dany poradnik. Problem, który możecie mieć, to jest, jeżeli weźmiemy sobie na przykład taki, który mamy teraz. To znaczy, najlepszą metodą na aktualizację paczuszek jest właśnie polecenie npm update. Ale co, jeżeli nie mielibyśmy folderu node modules, dlatego ja sobie go teraz usunę, oraz, słuchajcie, wezmę sobie i usunę też package log. Package log właśnie bierze i ma zapisane w sobie informacje o aktualnych wersjach paczek, które są zainstalowane i które mają być zainstalowane. O paczkach, które mają być zainstalowane. Jeżeli ja sobie go teraz usunę i użyję polecenia npm install, to zobaczymy, że zainstaluje mi paczuszki najnowsze do wersji tej bezpiecznej, czyli z tymi drobnymi zmianami. I co ciekawe, jeżeli napiszemy teraz npm outdated, zobaczymy, że nie wyświetli nam żadnych informacji o przeterminowanych, tak zwanych przeterminowanych paczkach, ponieważ zainstalowało nam do Node Modules najnowsze wersje. Ale możemy pomyśleć, patrząc na package.json, że mamy nieaktualne wersje, bo jak wiemy, Chalk ma wersję najnowszą 5.3.0, więc najlepiej właśnie używać polecenia npm update. Ale jeżeli już macie taki problem jak teraz, że nie są one tutaj zaktualizowane, to po prostu wpisujemy polecenie npm update --save i wtedy zaktualizuje Wam też package.json do, widzicie, najnowszych tutaj paczuszek i nie ma żadnego z tym, jak widzicie, problemu. A więc i dzięki takiej opcji możemy też, słuchajcie, manualnie tutaj zmieniać wersję. Dodatkowo, jeżeli chcemy wprowadzić zmiany jeżeli chcielibyśmy zainstalować wersję, która posiada duże zmiany, czyli ten pierwszy numerek, wtedy najlepiej użyć polecenia npm install, nazwa paczki, czyli na przykład konsola, potem dodajemy znaczek małpki i piszemy latest i dzięki temu będziemy mieć najnowszą wersję zainstalowaną. Alternatywnie, alternatywnie możemy po małpce podać po prostu wersję, czyli możemy podać wersję po prostu, załóżmy, mamy teraz 5, załóżmy, że byłaby wersja 6.0 i podajemy wersję 6.0.x na przykład, albo 6.0.0. X oznacza, że wybierze sobie po prostu najnowsza, która jest dostępna, wersja 6.0.5 jest najnowsza. I w taki sposób możemy sobie wtedy to zainstalować. Więc ja mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał, że zaktualizowaliście Wasze paczki. Ja Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!